Cześć, witajcie wszyscy na moim kanale. Na początek chciałabym Wam bardzo podziękować za wszystkie subskrypcje oraz za łapki w górę. Dzięki Wam wiem, że moja praca się opłaca i mogę dla Was nagrać więcej filmików, bo pomysłów mam bardzo dużo. Także bardzo dziękuję. A dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zrobić taki króciutki sweter w pasy. W pasy? Pasy są zawsze, słuchajcie, modne, a jak nie są modne, to za chwilę znowu będą modne. To tak już jest z pasami, więc uważam, że warto mieć taki sweter w szafie, a jeszcze lepiej, jak zrobicie go sami. Wtedy to już po prostu rewelacja. Zaletą tego sweterka jest to, że właśnie robicie sobie z tego, z czego chcecie sobie zrobić. Ja robiłam sweterek bawełniany z włóczki, która się nazywa Alize Bella. Kupiłam 3 motki białe i 3 szare. Z każdej po troszeczku mi zostało, ale wiadomo, trzeba mieć więcej. Słuchajcie, jeśli chodzi o sam sweterek, to jest to sweterek króciutki, szerszy, taka jaka moda, z wykończeniem tutaj na dole oraz z rękawkami tutaj ściągającymi rękaw. Jak stworzyć ten sweterek? Wszystko Wam pokażę w filmiku, także bardzo serdecznie Was zapraszam, jeżeli chcecie zobaczyć, jak go stworzyć. Jeszcze zanim pokażę, jak zrobić ten filmek, chciałam tylko powiedzieć krótko, że jest oczywiście wykonywany na szydełku numer 3 wzorkiem, który bardzo przypomina nam na drutach wzór angielski, ale on nie jest taki rozciągliwy, więc bardzo polecam. Jedyną wadą tego sweterka jest to, że trzeba się napracować i faktycznie przyłożyć się do niego, żeby wyszedł do końca, ale oczywiście cierpliwość zawsze jest wynagradzana, więc ja naprawdę polecam. Także zapraszam. Jeśli chodzi o projekt tego sweterka, jest prosty, ponieważ składa się tylko z panelu przód, panel tył jest dokładnie taki sam oraz panel na rękawki. Wszystkie panele to są zwykłe prostokąty, więc tutaj nie ma żadnych komplikacji. Natomiast jeśli chodzi o wzór, możecie sobie go dowolnie modyfikować. Naprawdę, te paseczki, które ja tutaj stworzyłam, są szerokie. One mają około 7 cm, ale Wy nie dość, że możecie sobie je zmniejszać, zwiększać, zmieniać kolory, dodawać więcej. Naprawdę sweterek można modyfikować. Ja bym się tylko chciała skupić na tym, jak go zrobić, ponieważ wzór nie będziemy robić poziomo, tylko pionowo, więc chciałam Wam pokazać, jak łączyć ze sobą włóczki, żeby pracować góra, dół. No a od Was już zależy, w jakim kolorku chcecie sobie zrobić sweterek, z czego i ile tych paseczków chcecie, żeby miał. Przygotowałam dla Was wcześniej 2 panele, żeby pokazać, jak wygląda sweterek przed zszywaniem. To jest panel przód lub tył, wszystko jedno, ponieważ to będą 2 takie same panele. Jest on dosyć szeroki. Moja szerokość tutaj to jest około 48 cm. Jest krótki, bo ma zaledwie 40 cm, ponieważ to będzie krótki sweterek. Na końcu zaplanowałam jeszcze ściągacz, więc sweterek się jeszcze wydłuży. Natomiast na tym etapie robótki musimy sobie już zaplanować właśnie tą długość sweterka, ponieważ wzór, który będziemy wykonywać, jest tutaj góra-dół. Czyli nie wykonujemy najpierw biały paseczek, szary paseczek, tylko wszystkie paseczki robimy od razu. Dlatego przed wykonaniem tego sweterka przygotujcie sobie tyle włóczek, ile zaplanowaliście paseczków. Ja zaplanowałam 6, więc mam 6 włóczek. Oczywiście, tak jak mówiłam, ten sweterek można zrobić dowolnie. Możecie go zmieniać, modyfikować, jak Wam się tylko podoba. Paseczki mogą być szersze, węższe, bądź może po prostu być więcej, jeżeli planujecie zrobić dłuższy sweterek. To nie ma znaczenia. Ja chciałabym Wam tylko pokazać, jak właśnie łączyć ze sobą te paseczki, żeby połączenie było w miarę ładne i fajnie się tutaj nam prezentowało. Zanim jeszcze to pokażę, to tu przygotowałam również rękawek. Mój rękawek jest troszeczkę krótszy od panelu, ma 5 paseczków, ale długość tego rękawka jeszcze będzie dłuższa. To jest 36 cm, ponieważ planuję jeszcze na końcu zrobić ściągacz. Mój sweterek będzie miał na dole ściągacz w kolorze szarym, dlatego tu końcówki pozostawiłam białe. Panel 6 paseczków, rękaw 5 paseczków. Rękawek będzie typu 3/4,
więc nie będę robiła po prostu więcej paneli. Także zanim przystąpimy do wykonywania wzoru, przygotujcie sobie włóczkę i zaplanujcie, ile Wasz sweterek będzie miał paseczków, czy będą długie, wąskie, czy będą po prostu jednokolorowe, dwukolorowe, bądź też więcej. Mój jeden paseczek ma 7 cm. Wy możecie zrobić dowolnie. Te 7 cm, które tutaj wykonałam, to jest 20 oczek. I w ten sposób zwymiarujcie sobie sweterek. Nabierzcie sobie na początek, tak tylko dla sprawdzenia wielkości, jaka Wam wyjdzie, 20 oczek, zróbcie łańcuszek i zobaczcie, ile Wam wyszło centymetrów. I w ten sposób możemy sobie zaplanować właśnie długość tego sweterka. Drogą krzyżową, matematyką, która nam bardzo łatwo pozwoli mniej więcej wyliczyć, ile potrzebujemy nabrać tych oczek, żeby wyszła nam pożądana długość sweterka. Dobrze, w następnej kolejności pokażę już Wam, jak połączyć ze sobą te paseczki i jak wykonać ten wzór. Wzór zaczynamy od zrobienia łańcuszka w jednym kolorze. Ponieważ na początku ciężko byłoby nam połączyć wszystkie włóczki ze sobą, stąd tutaj po całości, po naszej długości idzie kolor biały. Ale tego nie będzie widać, ponieważ tu będziemy zszywać sweterek, więc zapewniam, tej bieli nie będzie widać. Więc tak, mój jeden paseczek ma 20 oczek. Skoro mam 6 paseczków, to potrzebuję nabrać 120 oczek łańcuszka. Więc zaczynam od koloru białego. Zaczynam też od koloru białego, dlatego że tu, zakręcając, wykonuję sobie już dół. I ten pierwszy paseczek właśnie będę ciągła w kolorze białym. Wy zacznijcie sobie od takiego koloru, który będzie tutaj Waszym dołem. Jeżeli będzie, nie wiem, różowy, to zacznijcie od koloru różowego. Więc zaczynamy. Bierzemy sobie włóczkę i robimy sobie początkową pętelkę. Ściągamy i nabieramy 120 oczek. Pokażę Wam tylko pierwsze parę oczek, żeby nie przedłużać filmiku. Nawijamy i nabieramy. Nawijamy pod spód i przeciągamy. Nawijamy, przeciągamy. Nabrałam już 120 oczek łańcuszka, tak wygląda łańcuszek, i następnie dodajemy sobie jeszcze jedno oczko, które nie będzie wliczane do wzoru, jest tylko ładnym przejściem. Tu mamy przód łańcuszka. Będziemy pracować na początku, tu z tyłu łańcuszka, jak sobie go odwrócimy, będziemy zaczepiać o tą środkową pętelkę, która jest tutaj. Więc odwracamy łańcuszek, nawijamy na szydełko włóczkę, wkuwamy się w 120 oczko, czyli pomijamy to pierwsze, które dodaliśmy, dodatkowe, i wbijamy szydełko w tą środkową pętelkę, następnie przeciągamy tu przez pętelkę włóczkę i uwaga, przeciągamy ją przez kolejne nasze 2 oczka. Wzór to są po prostu oczka ścisłe, nawijane, czyli nawijamy na szydełko włóczkę, wbijamy szydełko w środkową pętelkę i przeciągamy przez pętelkę, a następnie jeszcze przez te 2. Na początku może być to trochę skomplikowane, ale później naprawdę idzie bardzo sprawnie. Czyli nawijamy, przeciągamy i przeciągamy przez 2. Ja oczywiście przytrzymuję sobie tutaj wszystko, żeby mi się nie ruszało, jest wtedy wygodniej. Tu trzymam sobie paluszkiem, gdy się wbijam, gdy przeciągam, a puszczam dopiero, kiedy mam przeciągnąć przez te 2 oczka. Słuchajcie, ten wzór wykonujemy do 19 oczka. Wykonam 19 i pokażę Wam, co dalej. Przerobiłam już 19 oczek. W 20 oczku, czyli tyle, ile mają mieć moje paseczki, następuje zmiana koloru włóczki. Jak to robimy? Robimy normalnie narzut na szydełko, wbijamy się w 20 oczko, które będzie jeszcze białe, ale nie przeciągamy już tej włóczki, ją na razie zostawiamy, odkładamy, przygotowujemy sobie
kolejną włóczkę. Moją to jest tutaj szary kolorek. Robię pętelkę podstawową. Ściągam, żeby była troszeczkę mniejsza i dołączam do mojej robótki w ten sposób, że nakładam na szydełko i przeciągam przez te moje 3 oczka. Czyli 20 oczko wyszło nam białe, a tu to szare to będzie już do pierwszego oczka z następnego paseczka. I tutaj, słuchajcie, ta biała włóczka, która nam tutaj zostaje, to jest tutaj bardzo ważne, żebyśmy sobie ją przełożyli z przodu robótki. Tu. Później Wam pokażę dlaczego. Ja sobie tak obrałam, że ją przekładam, tak idzie ładnie wzór i jest też wygodniej. Jak będziemy wracać, przerabiając paski, to Wam pokażę właśnie dlaczego. Na razie włóczka jest tutaj z przodu, odkładam dziś na boczek, bo za chwilę tych włóczek będzie naprawdę sporo, więc będzie trochę plątania, ale spokojnie, to naprawdę fajnie, przyjemnie się robi i nie jest tak źle. Nawijamy. Uwaga, żebyśmy sobie nawinęli nie na końcówkę, tylko na początek włóczki. Czasami się tak zdarza. Nawijamy i przerabiamy dalej ten sam wzór. Wzór, słuchajcie, się nie zmienia, jest taki sam. Ważne jest tylko, żeby się zatrzymywać w ostatnim oczku przed i tam wykonywać właśnie już innym kolorkiem paseczek. Czyli cały czas robimy tak samo. Czy to na prawej, czy na lewej stronie wzór jest taki sam. Wbijamy się tu, przeciągamy przez 2. Połączę się jeszcze raz przy następnej zmianie, żeby Wam jeszcze raz pokazać, jak przełożyć to oczko. Przerobiłam już 19 oczek szarej włóczki. Następnie w 20 oczku, czyli w ostatnim, znowu nawijam na szydełko, wbijam się i nie przeciągam tej szarej włóczki, tylko odkładam i przygotowuję sobie następny kolorek, czyli mój jest tutaj biały. Podstawowa pętelka, zaciągam, zmniejszam pętelkę, żeby nie była za duża i tą pętelkę przeciągnę przez te wszystkie 3 oczka i włóczka doczepiona. Natomiast szary kolorek, który tutaj był wcześniej, przekładam z przodu robótki. Wszystkie włóczki, pamiętajcie o tym, żeby przekładać z przodu robótki. Tutaj ją właśnie widać, już jest zaczepiona. Jedna i druga. I odpowiednio zacznijcie je już układać, żeby nam się nie plątały, bo za chwilę tych włóczek już będzie więcej. Gdy Wy będziecie mieć więcej paseczków, to na pewno będziecie mieć więcej włóczek. Robimy, słuchajcie, tak do końca robótki. Ja przy końcu pokażę Wam, jak wzór będzie dalej wyglądał przy doczepionych już włóczkach. Doszłam już do końca. Tak wygląda mój kolorowy wężyk z przyczepionymi włóczkami. W ten sposób. Następnie, słuchajcie, robimy sobie oczko pomocnicze, które nie jest liczane do wzoru i odwracamy robótkę. Chciałam Wam właśnie tutaj pokazać, jak ja odwracam obróbkę. Nie odwracam ją tutaj w ten sposób tak prosto, ponieważ zauważyłam, że wtedy mi się bardziej plączą włóczki. Tylko mając robótkę tak, robię taki trochę dłuższy obrót, czyli jak gdyby na lewą stronę obracam. Sami zobaczycie, jak zaczniecie wykonywać wzór, który dla Was obrót będzie prostszy, ale zasada jest jedna, trzymajcie się zawsze tego samego, czyli jeżeli obracacie w jedną stronę, to zawsze obracajcie w tą samą, ponieważ no nie jest aż to bardzo tak widoczne, ale na pewno zaczną Wam się plątać te włóczki. Jak robimy dalej wzór? Tak samo, z tym, że już wbijamy się szydełkiem w tylną pętelkę, tutaj, w tą pętelkę. Robimy narzut i przeciągamy przez wszystkie pętelki, czyli nawijamy na szydełko, szukamy tutaj tej ostatniej pętelki z oczka, przeciągamy przez nią i przeciągamy przez wszystkie. I tak robimy do końca. W ten sposób. Dojdę tutaj i pokażę Wam, co dalej. Przerobiłam 19 oczek. Jestem przy ostatnim, 20, w którym, tak jak mówiłam wcześniej, następuje zmiana koloru. Zawsze tak samo, czyli narzut, wbijamy się w ostatni, ale przeciągamy włóczkę już z kolejnego kolorku. Tu mam białą i właśnie dlatego przeciągaliśmy ją z przodu, żeby była dla nas teraz z tyłu. Jest to wygodniejsze, ponieważ gdyby ona była tutaj z przodu, ciężej nam by było wykonać ten wzór. Przy przełożeniu jest z tyłu i jest to po prostu
wygodniejszy. Czyli właśnie musimy pamiętać, ja parę razy niestety zapomniałam i musiałam pruć robótkę, żeby po przełożeniu białej, po przełożeniu przez te 3 oczka, kiedy mamy tutaj białą pętelkę, przełożyć poprzednią włóczkę z tego kolorku. I słuchajcie, starajcie się te włóczki właśnie już porządkować sobie, przekładać gdzieś z boczku, żeby nam się nie plątały, żebyśmy nie stwierdzili zaraz, nie robię tego, to za skomplikowane, wszystko mi się plącze. Nie, da się, naprawdę. Zrobiłam już kilka panelków, przód i rękawek, więc doszłam do końca. Wy też na pewno dojdziecie. Reguła jest zawsze taka sama. Robimy paseczek, tyle oczek, ile założyliśmy. Przy ostatnim zmieniamy włóczkę. I pamiętamy, żeby przełożyć do przodu tą, którą już przerobiliśmy. Dojdę jeszcze do końca, żeby jeszcze raz Wam pokazać, jak sobie przekładam. Doszłam już tutaj do końca, zostało mi ostatnie oczko i chciałam Wam jeszcze pokazać, że ostatnie oczko robię przez 2 pętelki, czyli przez jak gdyby cały ten łańcuszek. Nie ostatnią, tylko pierwszą i ostatnią, żeby krawędź właśnie była taka stabilniejsza. Czyli przez 2 pętelki i przeciągam. I znowu, jak zawsze na końcu, dodatkowe oczko wspomagające. I obracam robótkę, czyli obracam ją w ten sposób, o, taki trochę dłuższy sposób, bo w ten sposób nie plączą mi się tak niteczki. I robię dalej. Zaczynam właśnie od tylnej pętelki. I tak, słuchajcie, robimy do końca, aż powstanie nam panel. I pamiętamy o przykładaniu włóczek. Także spotkamy się, jak zrobię już kolejne 2 panele, czyli mi został jeszcze jeden tył i rękawek i pokażę Wam, jak zszyć sweterek. Skończyłam już wszystkie moje 4 części, więc przyszedł czas na zszywanie sweterka. Na początek ustalcie sobie, która część sweterka będzie prawa, która lewa, ponieważ ścieg biegnie troszkę inaczej. Tu układa nam się do góry, a tu na dół. Więc ja przyczepiłam sobie już włóczkę, żeby nie musieć ciągle patrzeć, która to prawa, która lewa. Następnie wyznaczcie sobie miejsca, w których będziemy zszywać tutaj ramionka u góry. Zarówno na tym panelu, jak i na tym. Czyli wyznaczamy na przykład środeczek i patrzymy mniej więcej, ile byśmy tutaj chcieli mieć na dekolt. Ja zostawiłam około 25 cm. I tyle samo zostawcie z jednej strony, co z drugiej. Ja sugerowałam się tutaj wzorem, ponieważ ładnie biegnie. Wyznaczyłam sobie tutaj, że od jednego do drugiego wzorku będę miała tutaj mniej więcej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 takich wzdłuż biegnących łańcuszków. Z tej strony, jak i z tej strony. I tym sposobem powstał mi równy środeczek. Słuchajcie, postanowiłam zszywanie tego sweterka podzielić, ponieważ można to zrobić w 2 sposoby. Można w tym momencie wywinąć sobie go na lewą stronę i już zszywać tutaj boczki igiełką, bądź można to zrobić inaczej, w taki estetyczniejszy można sposób, lecz bardziej pracochłonny, więc jeżeli nie lubicie takich prac, to zachęcam do zszycia igiełką. Natomiast ja wykombinowałam sobie, że będę tutaj tworzyła łańcuszek. Następnie będę tworzyła właśnie łańcuszek na drugim panelu i zszywała łańcuszkiem. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak tworzę taki łańcuszek i jak będę to zszywała, to zapraszam na filmik, który pojawi się w opisie, ponieważ tam poświęcę trochę więcej czasu, jak to wykonać. Natomiast na tym etapie, jeżeli nie jesteście zainteresowani, po prostu zszyjcie sobie ten sweterek i spotkamy się, jak już zszyjemy sobie tutaj te boczki i powiem, co dalej. Ja już zszyłam 2 moje panele, przód i tył. Tak wygląda mój ścieg. Jeżeli chcecie mieć takie wykończenie tutaj na górze, to zapraszam na filmik, który będzie dostępny w opisie. Natomiast jeżeli Wy szyliście po swojemu, to oczywiście też super. Następną część etapu zszywania to będzie doczepienie rękawka. Ja już tutaj doczepiłam jeden, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. O, w ten sposób, to jest właśnie prawa strona. My natomiast będziemy zszywać właśnie na lewej stronie. O, to już jest bardziej skomplikowane. Wiele niteczek, które oczywiście trzeba będzie ze sobą połączyć i poobcinać. Czyli rękawek przykładamy tutaj, wyznaczamy sobie środek rękawku,
z jednej i z drugiej strony, żeby było tyle samo i zszywamy sobie tutaj po całości. Tak samo sposób właśnie będę robiła drugi rękawek, czyli przykładam sobie i też uważajcie, jak biegnie wzór, która Wasza strona jest prawa, która lewa. Zaznaczcie sobie, żeby później nie było problemów. Ja natomiast w ten sposób również będę jeszcze tutaj doszywała drugi rękawek. Szycie dowolne, jak Wam jest wygodnie. Na pewno znacie wiele sposobów. Już nie tworzyłam tutaj żadnych wzorków. Zależało mi na tym, żeby właśnie tutaj w miarę ścisnąć i żeby tutaj ładnie się łączyło. Także to będzie na razie koniec zszywania, ponieważ po tym etapie zamiast już zszyć tutaj jeszcze boki, ja będę robiła ściągacz, dlatego, że gdy już mam tak rozłożony sweterek, mogę na siebie go nałożyć w ten sposób i zobaczyć, ile jeszcze mi brakuje tego ściągacza do rękawka, ewentualnie czy będzie dłuższy, czy krótszy, czy chcę, żeby został mniejszy, czy czwarty, to zrobię krótszy, a jeżeli chcę, żeby był do końca, to sobie zrobię taki długi ściągacz. I tak samo właśnie z dołem. Jeżeli ubierzemy na siebie sweterek, zobaczymy, dokąd na razie nam sięga i dokąd jeszcze chcielibyśmy, żeby nam sięgał. Więc w ten sposób sobie oszacuję jeszcze właśnie ściągacz. Czyli jak zszyję ten rękawek, wrócę do Was, pokazać Wam, jak będę robiła ściągacz. Jestem już z powrotem, zszyłam sobie rękawki. W następnym etapie chciałabym Wam pokazać, jak zrobić sobie ściągacz. Najpierw chciałabym się skupić na rękawkach. Jeden już tutaj przygotowałam, żeby Wam pokazać, ponieważ ja tu mam dosyć szeroko. Jeżeli Wy robiliście sobie tym samym sposobem, to też na pewno macie tutaj na pewnym etapie szeroko. Ja mam tu 31 cm. Stąd chciałabym, żeby ten ściągacz, no tak jak mówi sama nazwa za siebie, ściągnął mi tutaj tą robótkę. I właśnie z tych 30 cm zostało mi raptem 20. Ja sobie wymierzyłam, że będę robiła troszeczkę dłuższy ten ściągacz. Będzie jednak mi gdzieś zachodził tutaj. Mój obecnie ma około 12 cm. On się jeszcze tutaj zawija, natomiast gdy go zszyjemy, już się wyprostuje. I tu właśnie powstaną nam takie pufiaste rękawki, a tu wszystko ładnie będzie ściągnięte przy rączce. Żeby zrobić taki ściągacz, musimy sobie przygotować tutaj na rękawkach łańcuszek. Taki łańcuszek. Ja wybrałam w kolorze szarym, ponieważ chcę kontynuować tutaj wzór. Wy sobie dobierzcie taki, jaki Wam obecnie wychodzi ze wzoru. Czyli najpierw pokażę Wam, jak zrobić taki rękawek ściągający, ściągacz na rękawku. Bierzemy sobie naszą włóczkę, robimy sobie pętelkę podstawową, zaciskamy i wbijamy się tutaj szydełkiem mniej więcej ostatnie oczko naszego rękawku. Przekładamy sobie włóczkę, przekładamy sobie tą pętelkę przez to oczko i robimy oczko łańcuszka. Następnie będziemy się tutaj wbijać we wzorze. Ja wyznaczyłam sobie taki sam sposób wbijania, czyli tu mam jedno oczko, następnie przebiję się przez kolejne, przeciągam włóczkę i przeciągam, czyli tak naprawdę robię łańcuszek oczek ścisłych. Następnie pomiędzy tymi dwoma tutaj rzędami wyszukuję sobie jeszcze jeden łańcuszek, jedną włóczkę, przekładam i robię. I słuchajcie, przy robieniu tego łańcuszka starajcie się trzymać tego samego schematu, czyli wbijajcie się w te same miejsca w kolejnych rzędach, ponieważ my wtedy mamy pewność, że po pierwsze powstanie nam taka sama liczba oczek na jednym rękawie, co na drugim, no i przede wszystkim zachowamy tutaj ładną linię kończącą. Czyli ja obrałam właśnie taki sposób, że wkuwam się pomiędzy tutaj tymi łańcuszkami i właśnie dokładnie w to oczko tutaj, co tworzy mi ten łańcuszek.
Fajnie by było, żebyście mieli taką samą liczbę oczek na jednym rękawie, co na drugim. To sobie właśnie łatwo policzyć przy zakończonej pracy, ale jeżeli dwa rękawki są takie same i wkuwamy się w te same miejsca, to na pewno wyjdzie Wam taka sama liczba oczek, tylko fajnie to zrobić od razu w dwóch rękawkach, czyli robimy najpierw sam łańcuszek na jednym rękawku, później na drugim i wtedy mamy pewność, że mamy taki sam, ponieważ no jak zrobimy najpierw jeden rękawek, będziemy go robić, nie wiem, tam pół dnia czy 2 dni, w zależności od czasu i któregoś razu zaczniemy robić drugi, to nam się wszystko pomiesza, ile tutaj było rzędów, więc ja zaczynam od zrobienia łańcuszka, liczę na jednym rękawku i na drugim, żeby było tyle samo. Więc ja dojdę tutaj do końca i pokażę Wam, co dalej. Skończyłam już zrobienie łańcuszka. Tutaj ostatnie oczko, odcinamy niteczkę. Słuchajcie, ten wzór na ściągacz na rękaw jest dokładnie taki sam, co na ściągacz tu na dole, z tą różnicą, że będziemy się troszeczkę tutaj inaczej wbijać, ponieważ ja przy rękawie chciałam, żeby on mi znacznie jak gdyby ściągnął ten rękaw, natomiast tu na dole nie chcę, żeby mnie aż tak ściągał, ponieważ chcę mieć troszeczkę luźniejszą górę, dół. Dlatego nie będę już pokazywać osobno tutaj ściągacza na dole, żeby nie przedłużać filmiku, tylko na tym etapie pokażę Wam, jaka jest różnica między rękawem a dołem. Natomiast wszystko inne będzie takie same, wzór będzie taki sam. Więc tak, robimy sobie pętelkę podstawową. Teraz wbijamy się tutaj w to nasze takie pierwsze oczko, które tutaj robiliśmy. I przekładamy przez tą naszą pętelkę. Jeżeli już ustaliliście sobie, jak wysoki chcecie mieć ściągacz, ja, żeby uzyskać ściągacz 12 cm, musiałam zrobić 35 oczek. Wy, jeżeli chcecie mieć krótszy bądź dłuższy, musicie odpowiednio nabrać więcej oczek. Na zasadzie przetestowania, zrobienia sobie kilku oczek więcej czy mniej i sprócia i zobaczenia, ponieważ to się nigdy nie uda nam tak dokładnie przeliczyć. Najlepiej sobie po prostu wykonać na początku jakąś próbkę. Czyli tak, ja zahaczyłam sobie moją pętelkę i robię sobie teraz 35 oczek łańcuszka. Dojdę do końca, to pokażę, co dalej. Mam już nabrane 35 oczek. Dodatkowo robię jeszcze jedną, która jest tylko przejściem. Następnie zaczynamy tworzyć wzór. Odwracam sobie łańcuszek, będę pracowała na tylnej pętelce i wkuję się w to moje przedostatnie oczko. Ostatnie jest tylko przejściem, czyli moje 35. Robię narzut i wbijam się tutaj właśnie w tą środkową pętelkę. Na razie nic się nie zmienia. Robimy taki łańcuszek pierwszy, taki podstawowy, czyli właśnie tak jak robiliśmy ten wzór, czyli robimy narzut i oczko jak gdyby ścisłe z narzutem, czyli nawijamy, przekładamy i od razu przez 2. Wzór się dopiero zacznie tworzyć, jak będziemy robić drugi rząd. Także tutaj przeróbcie sobie do końca. Zatrzymam się tu i zaraz pokażę, co dalej. Jestem już tutaj przy ostatnim oczku. Dokładnie zostało mi do zrobienia jeszcze ostatnie, czyli robię narzut i jeszcze raz przekładam. Teraz, żeby zagęścić właśnie ten wzór, będę się musiała tutaj wbijać w trzecie oczko. Czyli tak, to pierwsze na razie jeszcze raz tutaj przerabiam, żeby tak zagęścić. Później już nie będzie wliczane, czyli to, na którym zawiesiłam łańcuszek, jeszcze raz się tutaj wbiję, ale to tylko na początku, czyli przekładam włóczkę i przekładam przez łańcuszek. Następnie to było jako pierwsze oczko, odliczam jeszcze drugie i trzecie, czyli w tym wzorze tutaj na rękawie będziemy się wbijać, zahaczać co trzecie, w trzecie jak gdyby tutaj oczko. Czyli tak, przekładam tu i 3. Czyli te 3 moje pierwsze oczka to jest tylko tutaj wbijanie się w łańcuszek. Nie wchodzą jak gdyby w wzór. Natomiast gdy odwrócimy sobie już tutaj robótkę, będziemy wykonywać dalej wzór. Odliczamy te raz, 2, 3, one się nie wliczają, czyli je pomijamy i robimy w czwartym oczku.
Wzór jest bardzo podobny do tego, który robiliśmy sweter, ale musimy się inaczej wbijać na prawej, inaczej na lewej stronie. Obecnie, gdy przełożę sobie tutaj łańcuszek, tu jest moja prawa strona, a teraz jest lewa strona i będę pracowała na lewej. Tutaj robię jak zwykle mój narzut i będę się wbijała nie w tylną pętelkę, tak jak tutaj było w tym wzorze podstawowym, ale na lewej stronie wyszukam takiej tutaj ostatniej, tu ostatniej, albo tej teraz pierwszej tutaj z naszej strony, czyli to jest narzut i tu taka pętelka, która tak naprawdę nie jest nawet oczkiem, bo oczko mamy tutaj. I znowu przekładam i przekładam przez 3. Narzut. Teraz ją tutaj dobrze widać, więc nie ma problemu. Jedyna moja taka rada to słuchajcie, róbcie sobie bardzo to luźno. Starajcie się nie ścieśniać bardzo tego wzoru, bo później właśnie może będą albo falować, albo się tworzyć nierówne brzegi. Warto po prostu luźno to przerabiać. On i tak się zawęzi, a przynajmniej nam będzie łatwo się tutaj wbijać w te oczka. Czyli na lewej stronie robię sobie tu na pętelce, którą tak najbardziej tutaj mi widać i wystaje. Przerobimy do końca. Jestem przy ostatnim oczku i ostatnie oczko przerobimy sobie w całości, czyli nie będziemy wyszukiwać żadnej pętelki dolnej, tylko zahaczymy sobie o 2. Tak, żeby właśnie powstała krawędź. Teraz zrobiliśmy lewą stronę, będziemy robić prawą stronę. Więc dodatkowe oczko, które oczywiście nie wliczamy, przekładamy sobie robótkę na prawo, tutaj w ten sposób i robimy dalej. I tu właśnie na prawej stronie robimy standardowo, tak jak robiliśmy ten wzór, czyli narzut i wbijamy się z kolei w tylną pętelkę. Tu jest tylna pętelka i przekładamy przez 2. Warto tutaj na tym etapie zahaczyć sobie marker, ponieważ wiadomo, że może nam się tutaj wszystko pogubić, liczba oczek, żeby nic nie stracić, żadnego oczka i mieć pewność, że idzie krawędź równo, zahaczcie sobie w ostatnie przerobione marker. Wtedy mamy pewność, że tego oczka nie zgubimy. I idziemy dalej. Narzut, tylna pętelka i przekładamy. Narzut, tylna pętelka, przekładamy. Narzut, tylna pętelka, przekładamy. Tak do końca. Zostało mi do przerobienia ostatnie oczko tutaj, więc przerobię je tak samo. Narzut, tylna pętelka i przekładam. I tu jest właśnie różnica między rękawkiem a ściągaczem na panelu przednim czy tylnym, ponieważ tu będziemy się wbijać w trzecie oczko, przez 3 oczka i dopiero trzecie zakręcamy. Natomiast w ściągaczu będziemy się bijać tylko w drugie oczko. Wtedy on nam się tak właśnie nie będzie bardzo ściągał. Czyli tak, pomijamy już teraz to oczko, nie tak jak przy tym pierwszym, że jeszcze je zabrałam. Tu już pomijamy to, co widać, że zostało zaczepione i wbijam się w następne. Czyli tak, znowu przekładam szydełko tutaj przez całe to oczko, przeciągam moją włóczkę przez oczko i przeciągam przez jeszcze jedno. To jest dopiero pierwsze. I teraz jeszcze drugie. I tak jak mówiłam, gdybyśmy robili ściągacz do panelów, to byśmy tutaj zakończyli, obrócilibyśmy robótkę i robimy dalej. Pomijamy 2 oczka. Natomiast przy rękawku będę robiła jeszcze jedno przejście, czyli jeszcze jedno dodatkowe oczko, żeby zagęścić bardziej ten rękawek. Tutaj mi właśnie przy zagęszczeniu rękawka praktycznie uciekła 1/3 tego, więc nie chcę, żeby mi aż 1/3 zwęziło się dół. Dlatego tutaj robię 3 oczka, a tam robię 2. Zrobiłam moje 3 oczka, raz, 2, 3 i widać nawet już we wzorze, że tu się dopiero zaczyna, bo tu mamy tą pętelkę. Te pierwsze 3 oczka to było tylko zahaczenie o rękawek. I mamy lewą stronę, więc znowu robimy narzut i tą właśnie najbardziej wystającą pętelkę sobie wbijamy. To też będzie widać, bo będzie Wam się tworzyć tutaj wzór,
Tu bardzo właśnie takich ściaśniętych warkoczy, bardziej ściaśnięte niż we wzorze, natomiast tył jest płaściutki. Tu będzie płasko, więc tu nie będzie żadnego warkoczyka. To jest cały wzór na właśnie ściągacz. On nie jest taki dosyć rozciągliwy, jest bardziej taki stateczny, natomiast o to chodziło, żeby on się nie rozciągał, ponieważ już dosyć sweterek jest szeroki i rękawki też, więc on ma tylko po prostu tworzyć taki tutaj wzorek. Słuchajcie, ja dokończę do końca jeszcze rękawek i pokażę Wam jeszcze raz to przejście. Dzięki temu, że zahaczyłam sobie tutaj to ostatnie oczko, nie muszę go szukać, a więc wypinam sobie marker. Ostatnie robię bez całe oczko, bez wyszukiwania pętelki. I ostatnie, i znowu dodatkowa pętelka i odwracam robótkę. Starajcie się jedynie odwracać obwódkę też tak samo, czyli jeżeli decydujecie się w tą stronę, to w tą. Jeżeli w tą, to w tą, ponieważ później tu przy wykończeniu może to właśnie być widać. I znowu narzut i robimy tutaj w tylną pętelkę. To by było tyle na ten wzór. Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że nie sugerowałam się tutaj liczbą oczek, że ma mi wyjść na końcu w trzecie oczko, tylko po prostu dostosowałam sobie koniec tak, jak uznałam, że ładnie wygląda. Czyli nawet jeżeli zostałoby mi tutaj 2 oczka, to wbijam się w 2. To już nie jest ważne. Ważne jest jedynie, żeby zachować tak samo na prawym, jak i na lewym rękawku, żeby w miarę właśnie podobnie skończyć, żeby mieć tyle samo tutaj rzędów, które możemy sobie policzyć i sprawdzić. Oczywiście, jeżeli uda Wam się zrobić tak, to będzie idealnie. Jeżeli nie i pominiecie jeden rządek, to nie będzie to jakaś straszna różnica przy tej szerokości rękawku. Nie wpłynie to jakoś bardzo, ani wizualnie, ani komfortowo. Natomiast przy większej ilości pogubienia rzędów na pewno będziecie mieć inną szerokość rękawka, więc starajcie się pamiętać, bądź nawet zapisywać, ile Wam wyszło, bo wiadomo, ciężko jest zrobić 2 rękawy w jeden dzień, chyba że ktoś ma tyle czasu. Dlatego ja sobie zawsze zapisuję, ile mi wyszło oczek, ile zrobiłam na końcu i wtedy właśnie pamiętam, jak mam zrobić przy następnym rękawku. Jeśli chodzi jeszcze o ściągacz, to ja pokażę już na końcu, jak go zrobię. Też oczywiście wykonujemy takie same sposoby łańcuszek z jednym i drugim panelu. Też staramy się policzyć, ile mamy tych oczek, tylko tutaj w tym momencie ja zrobię go krótszy, nie będzie już na 12, tylko pewnie gdzieś na 7 cm, podobnie jak ten wzorek. I również pamiętajcie o tym, żeby się wbijać w 2 oczka tutaj. Nie w 3, tylko w 2, bo jak wbijecie się w 3, to Wam się znacznie zawęzi, chyba że zrobiliście bardzo szeroki i potrzebujecie go bardzo zawęzić. Właściwie to od tylu oczek, ile tutaj się wbijecie, zależy to zawężenie, ponieważ wzór też jest dosyć już ściśnięty, dlatego ja tutaj przetestowałam i tak mi wyszło dobrze. Następnym, słuchajcie, etapem, kiedy się spotkamy, to będzie, kiedy ja już będę miała tutaj ściągacze i będziemy mogli strzyć sweterek i jeszcze sobie wykończyć tutaj dekolcik. Skończyłam już mój ściągacz, zarówno na rękawkach, jak i na panelu przód i tył. Tak wygląda. Słuchajcie, ten wzorek na ściągacz rzeczywiście może Wam iść troszeczkę na skos. On taki ma być. Jeżeli będzie Wam się tutaj zawijał, możecie go przeprasować, jeżeli robiliście sweterek bawełniany i zacząć oczywiście już zszywać sweterek. Na końcu, jeżeli dalej będzie Wam się zwijał tutaj ten ściągacz, pokażę Wam, co można zrobić, żeby go tutaj usztywnić. Natomiast chciałam Wam jeszcze szybko pokazać, jak ja będę zszywała sweter. Ponieważ on jest dwukolorowy, to ja bawię się w zmianę nitek po to, żeby właśnie zachować tutaj kolorystykę, czyli nie zszywam szarymi nićmi na białym tle. Ja oczywiście lubię bardzo zszywać szydełkiem, tak jak już mówiłam, więc ułatwiam sobie pracę i wbijam się po prostu w oczka, które już tutaj na tej krawędzi są. A ponieważ tutaj właśnie na boku ta krawędź była ładna, więc nie potrzebuję sobie tutaj nic robić. Chciałam Wam tylko jeszcze pokazać, ponieważ jeden z paneli zawsze po jednej stronie będzie miał ten łańcuszek w innym kolorze. I żeby go nie było widać, pokażę Wam, co ja sobie tutaj wymyśliłam, żeby jak go zszyć. Czyli tak,
mam tutaj łańcuszek szary z tego koloru i szary tu i trochę białego. Żeby nie było widać tego białego, normalnie wbijałabym się tak, że zabrałabym ten łańcuszek tutaj i ten, tak ogólnie zszywam cały sweterek i robiłabym tutaj oczka tak zwane ścisłe, czyli przerabiam sobie jeden łańcuszek z drugiej strony i oczko ścisłe. Przekładam szydełko z jednej i z drugiej przekładam i ścisłe. Ale tym sposobem tutaj będzie widać białe. Dlatego tutaj robię troszeczkę inaczej, czyli tak jak tutaj pewnie już widzicie, wbijam się troszeczkę poniżej, czyli tak, tu nie wbijam się w to szydełko, w te oczko, tylko tu, troszeczkę niżej. Jeżeli pominę jak gdyby całe tutaj to oczko, a tu wbiję się po prostu w standardowe oczko, dzięki temu nie będzie właśnie widać już tej bieli. To w ogóle nie ma wpływu na wzór, a wręcz nawet ładnie to wygląda. Pokażę Wam, jak właśnie tutaj się to prezentuje. Jest ciągłość wzoru. Widać tylko zszywanie danym kolorem. Więc polecam Wam zszywanie w ten sposób szydełkiem, bo wtedy to wszystko ładnie, estetycznie wygląda. Więc tak, zszyjcie sobie tutaj sweterek w całości, czyli idziemy ciągiem do rękawku i tak samo z drugiej strony. Jak zszyjemy, na ostatnim etapie pokażę Wam już, jak wykończyć sobie dekolcik. Ja już mam zszyty sweterek. Następnie będziemy wykańczać tutaj dekolt. W tym celu będzie nam potrzebny łańcuszek dookoła. Dokładnie taki sam, jak robiliśmy tu przy rękawkach, bądź też przy ściągaczu. Czyli tak samo, po prostu robimy sobie pętelkę podstawową w ten sposób i zaczynamy sobie gdzieś tutaj z boczku, wyszukujemy sobie jakieś pętelki, jakikolwiek, zahaczamy szydełko. Ja będę robiła tak, że po prostu będę starała się wyszukiwać tych samych tutaj oczek, żeby to ładnie wyglądało, czyli jeżeli zaczynam sobie tutaj z tej strony, to będę wbijała się tu na ten łańcuszek i pomiędzy znajdę sobie jakąś tak samo pętelkę, czyli dokładnie tak samo jak robiłam na ściągaczu. Nie chcę przedłużać filmiku, więc po prostu zróbcie sobie dookoła i jak będzie w tym miejscu, to pokażę Wam co dalej. Jestem już na końcu mojego łańcuszka. Tutaj słuchajcie, tak wygląda mniej więcej połączenie dookoła. Wbijajcie się gdziekolwiek, tak po prostu, żeby ładnie tutaj optycznie wyglądało. Tak samo tu po boczku. Natomiast na ostatnim oczku po prostu łączymy ze sobą te dwa oczka, czyli wkuwamy się szydełkiem, przekładamy włóczkę i jeszcze raz w ten sposób. Ja sobie wymyśliłam, że będę tym razem robiła dekolt dookoła i tym samym ściegiem, tylko że będziemy go robić dookoła. Czyli tak, nawijam, wbijam się, przekładam i przekładam przez dwa. Robię w tym samym oczku, w którym tutaj było łączenie. Znowu nawijam na szydełko, przekładam przez oczko i przez dwa. Ścieg taki sam, tylko robione dookoła będzie troszeczkę inaczej wyglądał i będzie inaczej się wbijać. Więc robimy dookoła. Zaznaczcie sobie markerem tutaj to miejsce, gdzie było pierwsze oczko, żeby mieć pewność, że robimy sobie rzędami. I jak dojdziemy do tego miejsca, pokażę Wam, co dalej. Jestem już tutaj, gdzie był mój marker. Wyciągam sobie go na chwilę i łączę ze sobą te dwa oczka. Czyli przeciągam i od razu przekładam. Następnie robię dodatkowe oczko łańcuszka, nawijam, wyszukuję tutaj takiej tylnej pętelki, o, i przekładam przez moje wszystkie pętelki. To jest znowu moje pierwsze oczko, które zaznaczam, żebym wiedziała, gdzie jest początek.
I robię dokładnie tak samo dalej, czyli nawijam, wyszukuję pętelki, nie tej tutaj, gdzie widzimy łańcuszka, tylko na końcu ostatniej i robię sobie dalej. Tak, słuchajcie, możecie zrobić dowolną ilość rzędów, ile Wam odpowiada, jak w zależności jak wysoki chcecie mieć dekolcik. Ja sobie przerobię kilka i pokażę Wam, jak to właśnie wygląda. Jestem już tutaj na końcu. Ja stwierdziłam, że zrobię tylko 2-3 rzędy, ponieważ jest to taki dekolt wódkę, więc żeby nie był za wysoki, żeby nam nie przeszkadzał, to wykończenie będzie króciutkie. I tak samo już ostatnią niteczkę po prostu tutaj przekładamy przez szydełko, zaciągamy i chowamy tutaj gdzieś na lewą stronę. To w zasadzie było, słuchajcie, we wszystko, ale obiecałam Wam jeszcze, żeby pokazać, jak wykończyć dekolt, ściągacz, jeżeli nam się no na przykład nie udał, bo wyszedł za szeroki, albo właśnie tak jak mi tutaj zaczął się zwijać. Nie będę już zmieniać tutaj ściągacza, no bo to za dużo pracy, ale słuchajcie, zawsze każdą robótkę da się uratować. Ja sobie wymyśliłam, że właśnie zrobię znowu tutaj łańcuszek i wykończę w ten właśnie sam sposób. Zrobię tych rzędów mniej, być może tylko 2, tyle żeby po prostu wykończyć nierówne brzegi i dzięki temu też ściągacz już mi się nie będzie tutaj zawijał. Weźcie sobie tylko mniejsze szydełko, żeby się właśnie lepiej tutaj wbijać pomiędzy nasze tutaj łańcuszki i róbcie tak samo jak przy dekolcie. Dokładnie ten sam wzór, a ja Wam pokażę, jak to już wygląda, jak zrobię. Słuchajcie, mój sweterek już jest gotowy, ściągacz również przerobiłam tym samym sposobem, co na górze. Dzięki temu sweterek jest stabilniejszy, nigdzie się nie zawija, nie rozciąga. Zszyty, gotowe. Pora tylko go założyć i cieszyć się, że nosimy coś, co jest naszym własnym wyrobem. Także ja też Wam bardzo zachęcam do tworzenia takich sweterków i oczywiście zapraszam na kolejne filmiki. A Wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną do końca. Do zobaczenia.